Bycie lubianym jest łatwe, bycie naprawdę docenionym rzadkie. I większość ludzi nie widzi między tym różnicy, a potem dziwi się, dlaczego w relacjach jest tak pusto. Lubienie jest szybkie, powstaje łatwo. Czasem wystarczy, że jesteś miła, że się zgadzasz, że nie komplikujesz, że potrafisz się dostosować. Lubienie nie wymaga wysiłku, nie wymaga uważności, nie wymaga obecności. Docenienie jest inne. Docenienie wymaga, żeby ktoś naprawdę cię zobaczył. Nie tylko wtedy, kiedy jesteś wygodna, ale też wtedy, kiedy masz zdanie, kiedy czujesz inaczej, kiedy nie pasujesz do czyichś oczekiwań. I jeśli ten temat w czymś cię porusza, to prawdopodobnie dlatego, że znasz to uczucie. To dziwne poczucie, że ludzie są obok, ale nie są z tobą, że cię lubią, ale nie liczą się z tobą, że jesteś ważna, dopóki nie przestaniesz być wygodna. W pewnym momencie zaczynasz to czuć bardzo wyraźnie. Rozmowy się toczą, spotkania się odbywają, relacje trwają, a ty masz wrażenie, jakbyś była tłem we własnym życiu. Jesteś potrzebna, jesteś mile widziana, ale nie jesteś słyszana. I to jest moment, w którym wiele osób zaczyna myśleć, że problem jest w nich. Zaczynasz się zastanawiać, czy nie jesteś zbyt wrażliwa, zbyt wymagająca, zbyt trudna, zbyt emocjonalna. Bo skoro wszyscy cię lubią, to dlaczego czujesz się tak samotna? I tu pojawia się bardzo ważna rzecz, o której rzadko się mówi. Lubienie często wymaga, żebyś się zmniejszyła, żebyś była mniej, cichsza, bardziej elastyczna, mniej widoczna, mniej odczuwająca. Bycie lubianą często oznacza, że rezygnujesz z kawałków siebie, trochę tu, trochę tam, aż w końcu nie bardzo wiesz, gdzie jesteś ty. Docenienie działa odwrotnie. Docenienie nie wymaga, żebyś znikała. Nie wymaga, żebyś się tłumaczyła ze swoich emocji. Nie wymaga, żebyś udowadniała swoją wartość. Docenienie nie boi się, że masz granice. Nie boi się, że mówisz nie. Nie boi się, że masz swoje tempo, swoje zdanie, swoją prawdę. I bardzo często problem nie polega na tym, że ty robisz coś źle. Problem polega na tym, że jesteś w relacji, która potrafi tylko lubić, ale nie potrafi doceniać. Bo docenienie wymaga dojrzałości, wymaga obecności, wymaga gotowości, żeby zobaczyć drugiego człowieka takim, jaki jest, a nie takim, jakim jest wygodnie go widzieć. Wiele z nas od bardzo dawna uczyło się, że bycie lubianą jest bezpieczniejsze, że lepiej się dostosować niż ryzykować odrzucenie, że lepiej zamilknąć niż stracić relacje. I to nie wzięło się znikąd. To często było najlepsze rozwiązanie, jakie miałyśmy w pewnym momencie życia. To był sposób, żeby przetrwać, żeby nie zostać same, żeby nie stracić więzi. Ale to, co kiedyś chroniło, z czasem zaczyna kosztować. Coraz więcej, coraz bardziej. Bo bycie lubianą bez bycia docenioną jest bardzo wyczerpujące. To ciągłe czuwanie, ciągłe dopasowywanie się, ciągłe sprawdzanie, czy jeszcze pasujesz, i w którymś momencie pojawia się zmęczenie. I nie takie fizyczne, tylko to głębokie, emocjonalne, to, które sprawia, że nie masz już siły być miłą. I to jest moment przełomowy. Moment, w którym zaczynasz widzieć, że coś się nie zgadza. Że relacje, w których musisz się zmniejszać, nie są relacjami, w których możesz oddychać. To nie zawsze kończy się decyzją. Często zaczyna się od cichego uświadomienia, od myśli: może to nie ja jestem problemem. I to jest bardzo ważna myśl, bo ona nie oskarża, ona nie atakuje. Ona po prostu zaczyna porządkować rzeczywistość. Docenienie nie przychodzi do każdego. I to jest trudne do przyjęcia, bo chcemy wierzyć, że jeśli będziemy wystarczająco dobre, wystarczająco cierpliwe, wystarczająco wyrozumiałe, to w końcu ktoś nas zobaczy. Ale prawda jest taka, że nie każdy potrafi.
Nie każdy ma na to zasoby, nie każdy ma na to gotowość, nie każdy ma na to dojrzałość. I to nie jest osąd. To jest fakt. Fakt, który potrafi przynieść ulgę. Bo kiedy to widzisz, przestajesz się tak bardzo starać udowodnić swoją wartość. Zaczynasz rozumieć, że twoja wartość nie powstaje w relacji. Ona już tam jest. Relacja może ją zobaczyć albo nie. Uszanować albo nie. Docenić albo nie. I wtedy zaczyna się zmiana. Nie ta głośna, nie ta spektakularna, ta bardzo cicha, wewnętrzna. Zmiana, w której coraz mniej zależy ci na byciu lubianą, a coraz bardziej na byciu w zgodzie ze sobą. Zmiana, w której zaczynasz wybierać relacje, w których możesz być sobą, bez kary, bez napięcia, bez ciągłego sprawdzania, czy jeszcze jesteś akceptowana. To nie jest łatwa droga. Bo bycie sobą nie zawsze spotyka się z entuzjazmem. Czasem spotyka się z dystansem, z niezrozumieniem, z chłodem. Ale bardzo często po raz pierwszy spotyka się z czymś, czego wcześniej brakowało. Z prawdziwym spokojem, z poczuciem, że nie musisz się już kurczyć, żeby zostać. Jeśli słuchasz tego i coś w tobie rezonuje, to być może jesteś dokładnie w tym miejscu. Pomiędzy byciem lubianą, a byciem naprawdę docenioną. I jeśli tak jest, to chcę, żebyś wiedziała jedno. Nie jesteś zbyt wymagająca, nie jesteś trudna, nie jesteś problemem. Jesteś osobą, która zaczyna widzieć różnicę. A to jest początek bardzo ważnej zmiany. Cichej, prawdziwej, twojej. Jeśli chcesz więcej takich rozmów o relacjach, o wartości, o byciu sobą bez konieczności znikania, zostań tutaj. Zasubskrybuj kanał. Ten temat będziemy tu rozwijać dalej.